Dlaczego tak wiele z najjaśniejszych umysłów w historii wybrało samotność? Co sprawia, że wyjątkowi myśliciele czują się odłączeni od życia społecznego? I czy izolacja jest ciężarem, czy przywilejem zarezerwowanym dla tych, którzy posiadają wyższy intelekt? Arthur Schopenhauer, niemiecki filozof znany ze swojego przenikliwego pesymizmu, głęboko się nad tym zastanawiał, a jego wniosek nie faworyzował społeczeństwa. Dla niego świat był zaludniony przez płytkich ludzi, kierowanych banalnymi impulsami, uwięzionych w błahych rozmowach i pustych rozrywkach. Geniusz przez swoją własną istotę musiał dystansować się od tego miernego spektaklu. Napisał wyraźnie, że samotność jest przeznaczeniem wszystkich wyjątkowych umysłów. Ale czy ten pogląd jest słuszny? Czy ta niechęć do życia społecznego nie jest jedynie odzwierciedleniem niezdolności do nawiązania kontaktu z innymi? Przypomnij sobie takie nazwiska jak Emily Dickinson, Nikola Tesla czy Isaac Newton. Wszyscy byli nie tylko synonimami geniuszu, ale także symbolami izolacji. Czy byli ponad przeciętnością, czy po prostu niezrozumiani? Dziś zbadamy myśli Schopenhauera, aby zrozumieć, dlaczego inteligentni ludzie mają tendencję do mniejszego cenienia życia społecznego. I czy jest to naprawdę zaleta, czy jedynie elegancka forma alienacji? Teraz, gdy ten temat już Cię zaciekawił, przejdźmy prosto do pierwszego punktu. Wyobraź sobie geniusza całkowicie pochłoniętego swoimi ideami, zanurzonego w złożonych teoriach, podczas gdy świat wokół zajmuje się swoimi codziennymi sprawami. Podczas gdy wszyscy dyskutują o błahostkach, jak pogoda, on próbuje rozszyfrować wielkie zagadki ludzkości. Podczas gdy większość angażuje się w rutynowe i powierzchowne rozmowy, on zanurza się w refleksjach nad sensem istnienia i nieuchronnie ta podróż oddala go od innych. Dla Schopenhauera to oddalenie nie jest świadomym wyborem, ale naturalną konsekwencją wyższej inteligencji. Im bardziej ktoś wyróżnia się intelektualnie, tym trudniej znaleźć osoby, z którymi można dzielić głębokie myśli i autentyczne emocje. Według niego, ten, kto postrzega świat głębiej, napotyka prawie nieprzekraczalną barierę między sobą a społeczeństwem, ponieważ wspólne zainteresowania radykalnie różnią się od tych wyższego umysłu. Mówił, że można być w pełni sobą tylko w samotności i że kto nie kocha samotności, nie kocha też wolności, ponieważ tylko w pojedynkę można doświadczyć prawdziwej autonomii. Dla Schopenhauera samotność była nie tylko nieunikniona, ale również niezbędna. Dla niego społeczeństwo często stawało się uciskającym środowiskiem dla intelektu, tłumiącym ideę swoimi płytkimi oczekiwaniami i ciągłymi rozproszeniami. Ci o większej zdolności rozumienia często czuli się nie na miejscu, próbując wchodzić w interakcję ze zwykłym światem, widzieli poza powierzchnią, rozumieli prawdy, które umykały zbiorowej percepcji. I ten wzór powtarza się w historii. Nikola Tesla na przykład żył dużą część życia w izolacji i unikał kontaktu społecznego, gdy tylko było to możliwe, ponieważ wierzył, że przeszkadza to jego kreatywności. Friedrich Nietzsche, inny filozof, który cenił samotność, mówił, że tłum jest morzem, w którym wolne duchy się topią. Ale ważne jest, by pamiętać, że ta izolacja ma swoją cenę. Potrzeba oddalenia się od norm społecznych często prowadzi do intensywnego poczucia alienacji. Schopenhauer rozpoznawał ten dylemat. Choć była wyzwalająca dla myśliciela, samotność również mogła ciążyć na duszy. Dlatego tak wielu intelektualistów w historii zmagało się z depresją i lękiem, nie z powodu słabości, ale ponieważ postrzegali rzeczywistość z jasnością, którą niewielu mogło znieść. I tu pojawia się wielka wątpliwość. Czy ta izolacja jest przekleństwem, czy może darem? Dla Schopenhauera odpowiedź była jednoznaczna. Wierzył, że wielcy myśliciele powinni przyjmować samotność jako prezent, ponieważ tylko z dala od społecznej przeciętności mogli osiągnąć swoje największe dokonania. Dla niego życie społeczne było niczym więcej jak zbiorowym odgrywaniem, teatrem, w którym każdy interpretował zdefiniowaną rolę, ukrywając swoje prawdziwe intencje pod starannie skonstruowanymi maskami. W jego wizji życie w społeczeństwie nie promowało autentycznych wymian ani prawdziwych połączeń. Było raczej grą pozorów napędzaną przez egoistyczne interesy. Towarzyskość dla większości była jedynie fasadą używaną do ukrywania własnej powierzchowności. Ta rozczarowana wizja była głęboko połączona z jego najbardziej wpływowym dziełem –
Świat jako wola i przedstawienie, gdzie argumentował, że wszystko, co postrzegamy, jest w gruncie rzeczy iluzją generowaną przez umysł. Tak więc życie społeczne nie byłoby niczym więcej niż iluzorycznym spektaklem, który odwraca człowieka od prawdziwego samopoznania i zrozumienia świata. Dla Schopenhauera ludzie byli uwięzieni w błahych sporach, pogoni za statusem, plotkach i małych bitwach o uznanie. W jego koncepcji zwykły człowiek był zdominowany przez wolę, irracjonalną i ślepą siłę, która kierowała jego działaniami i trzymała go uwięzionego w niekończącym się cyklu pragnień i frustracji. Potrzeba społecznej aprobaty byłaby zatem jedynie odzwierciedleniem tej niekontrolowanej woli. I tu leżało sedno problemu. Podczas gdy większość gubiła się w tym płytkim nurcie bezpośrednich potrzeb, najinteligentniejsi postrzegali świat z bezlitosną surowością. Dla nich społeczeństwo wydawało się grą bez celu, gdzie interakcje rzadko przekraczały powierzchowność. Ta niechęć do życia społecznego nie była wyłącznością Schopenhauera. Różni inni myśliciele okazywali to samo lekceważenie dla powierzchowności ludzkiego współistnienia. Nietzsche na przykład mówił, że przekonania są bardziej niebezpiecznymi wrogami prawdy niż same kłamstwa, demaskując tendencję ludzi do trzymania się iluzji zamiast uczciwego stawiania czoła rzeczywistości. To starcie między poszukiwaniem prawdy a wymaganiami życia społecznego stworzyło nieprzekraczalny dystans między wielkimi myślicielami a resztą ludzkości. I co to spowodowało? Nieuniknioną intelektualną izolację. Ale to oddalenie ma również konsekwencje. Długotrwała samotność może prowadzić do apatii, rozczarowania, a nawet pogardy dla otaczającego świata. Schopenhauer był w pełni świadomy tego i ostrzegał: kto widzi poza pozorami, musi zaakceptować tę rzeczywistość i nauczyć się z nią współistnieć. Ale jak ta izolacja przejawia się w codziennym życiu? Co sprawia, że intelektualnie wyżsi ludzie czują się sfrustrowani interakcjami społecznymi? To jest to, co zobaczymy dalej. Nieuniknione starcie między geniuszem a przeciętnością i jak oddala ono wielkich myślicieli od zwykłego życia. Dla Schopenhauera ten podział był jasny i nie starał się go złagodzić. Z perspektywy Schopenhauera większość ludzi była napędzana przez egoistyczne i trywialne interesy, całkowicie obca kontemplacji i głębokiemu myśleniu. To tworzyło nieunikniony dystans między tymi, którzy posiadali wysokie zdolności intelektualne, a masą, która żyła rozproszona błahostkami. Przeciętność, mówił, jest w stanie rozpoznać tylko to, co jest do niej podobne. Geniusz, z drugiej strony, dostrzega przeciętność, ale widzi się otoczony pustką niezrozumienia. Ta izolacja myśliciela występuje, ponieważ z natury dąży on do głębokiego zrozumienia świata. Podczas gdy reszta zajmuje się plotkami, statusem lub ulotną rozrywką, genialny umysł pochyla się nad wielkimi tajemnicami istnienia. A próbując podzielić się tymi ideami z innymi, spotyka się często z obojętnością lub niezrozumieniem. Nic dziwnego, że tak wielu intelektualistów czuło się rozczarowanych społeczeństwem. Sam Schopenhauer gardził przebywaniem ze zwykłymi ludźmi, ponieważ wierzył, że przeciętność większości tłumi geniusz niewielu. To uczucie znajduje echo w słynnym cytacie Voltaire'a. Sekret bycia nudnym polega na mówieniu wszystkiego. Problem nie leżał tylko w trudności komunikacji, ale w zasadniczej rozbieżności zainteresowań. Geniusz dąży do uniwersalnych prawd, podczas gdy większość szuka tylko rozrywki i natychmiastowej przyjemności. Ten konflikt jest nieunikniony. Dla Schopenhauera ten dystans intelektualny czynił interakcje społeczne ciężkimi i męczącymi dla tych, którzy posiadali wyższy umysł. I ten wzorzec można zobaczyć w całej historii. Nikola Tesla, na przykład, uciekał od wydarzeń towarzyskich i unikał banalnych interakcji, uważając je za stratę czasu. Isaac Newton był znany ze swojego odosobnienia i nietolerancji dla trywialnych rozmów. Nawet Albert Einstein, uznany na całym świecie, przyznawał, że wolał samotność od towarzystwa osób, które nie podzielały jego pasji do głębokich idei. Jednak to dystansowanie się nie zawsze jest wyborem geniusza. Często to samo społeczeństwo odrzuca tych, którzy myślą inaczej. Innowacyjne myślenie i odstępstwa od norm zwykle generują dyskomfort i opór. Nietzsche nazwał to zjawisko resentymentem przeciętności, tendencją zwykłego człowieka do pogardzania i atakowania tego, czego nie rozumie lub co sprawia, że czuje się gorszy.
W ten sposób myśliciel nie tylko izoluje się z własnej decyzji, ale jest również wypychany na margines przez otaczający go świat. A ta wymuszona izolacja może przekształcić się w rozczarowanie, a nawet w głęboką pogardę dla interakcji społecznych. W obliczu tego pojawia się fundamentalne pytanie. Jeśli świat okazuje się wrogi wobec wielkich myślicieli, jak powinni oni radzić sobie z tą rzeczywistością? Dla Schopenhauera odpowiedź nie leżała w próbie adaptacji do społeczeństwa, ale w przyjęciu samotności jako sanktuarium dla głębokiego myślenia i wewnętrznego wzrostu. Postrzegał samotność jako coś nieuniknionego dla kogoś, kto posiada wyrafinowany umysł, a jednocześnie jako szansę na rozkwit intelektualny i duchowy. W jego oczach zwykły człowiek ucieka od samotności, ponieważ czuje się komfortowo tylko wśród innych. Człowiek wzniosły natomiast jej poszukuje, bo to w niej odnajduje siebie. I to w tym punkcie Schopenhauer zaprasza nas do spojrzenia na izolację z nowej perspektywy. Nie jako karę, ale jako przywilej. Widział w samotności świętą przestrzeń, gdzie można było zanurzyć się we własnych myślach bez przerywania, bez potrzeby uginania się przed pustymi konwencjami, które dominują codzienne życie. To w tej ciszy, mówił, rozkwita kreatywność i pogłębia się zrozumienie. Liczne z najjaśniejszych umysłów w historii, myśliciele, artyści i naukowcy, uczynili samotność swoją nieodłączną towarzyszką. Emily Dickinson na przykład żyła w odosobnieniu w swoim domu, oddana pisaniu. Kant, metodyczny do skrajności, unikał życia towarzyskiego. Beethoven, w miarę jak tracił słuch, odnalazł w samotności siłę do komponowania swoich najbardziej imponujących dzieł. Izolacja nie tylko sprzyjała głębokiemu myśleniu, ale także zachowywała integralność geniuszu. Dla Schopenhauera im bardziej błyskotliwy umysł angażował się w społeczeństwo, tym większe było ryzyko zagubienia się w rozproszeniach i narażenia na szwank jasności widzenia. Ta perspektywa silnie harmonizowała z zasadami buddyzmu, jednego z jego głównych wpływów filozoficznych. Buddyzm uczy, że przywiązanie do świata zewnętrznego i interakcji społecznych zwykle generuje cierpienie. Według tej wizji prawdziwy wzrost następuje poprzez introspekcję i oddalenie się od materialnych iluzji. Jednakże ten wybór izolacji niesie ze sobą dylemat. Jakkolwiek wyniesiony człowiek ceni odosobnienie, to wciąż jest z natury istotą społeczną. Pragnienie przynależności jest zakorzenione w naszej biologii, a nadmiar samotności może prowadzić do niepokoju, smutku, a nawet depresji. Nawet wielcy myśliciele, jakkolwiek znajdowali komfort w izolacji, cierpieli z powodu braku głębokich połączeń. Nietzsche na przykład, który również postrzegał samotność jako drogę do wielkości, rozpoznawał ból, jaki mogła ona powodować. W Tak orzecze Zaratustra przedstawia filozofa jako pustelnika, który schodzi z góry, aby dzielić się swoją mądrością, tylko po to, by spotkać się z odrzuceniem i niezrozumieniem. Ten dylemat jest prawdziwy. Wolność, która przychodzi z odsunięciem się od świata, często niesie także egzystencjalny ciężar trudny do zniesienia. Ale Schopenhauer nie pozostawiał tego dylematu bez odpowiedzi. Dla niego, choć geniusz nigdy nie byłby w stanie całkowicie wpasować się w społeczeństwo, istniał sposób na współistnienie ze światem bez dania się pochłonąć przez jego powierzchowność. Kluczem miało być kultywowanie pewnego filozoficznego dystansu. Rodzaj emocjonalnej neutralności, która pozwalałaby myślicielowi obserwować bez angażowania się. I to właśnie ta strategia prowadzi nas do końcowego punktu. Jak nawigować w płytkim świecie bez bycia przez niego pochłoniętym? Jeśli posiadanie błyskotliwego umysłu oznacza, w wielu przypadkach, skończenie w samotności, w jaki sposób ci ludzie mogą żyć w społeczeństwie bez duszenia się pośród tak wielu banalności? Odpowiedź Schopenhauera była jasna. Droga oderwania. A mówiąc dokładniej, stare i skuteczne filozoficzne oderwanie. Prawdziwe szczęście, mówił, należy do tych, którzy są samowystarczalni. Sekret nie leżał w próbach wtopienia się w tłum czy zmiany zachowania innych, ale w rozwinięciu postawy pogodnego dystansu. Jak ktoś, kto obserwuje świat z zewnątrz, nie pozwalając, by wpływał na jego wewnętrzny spokój. Proponował, aby zamiast walczyć z otaczającą przeciętnością, myśliciel powinien spojrzeć na nią jak naukowiec patrzy na eksperyment, z ciekawością, ale bez emocjonalnego zaangażowania.
Oznaczało to akceptację błahości życia społecznego bez irytacji nią, zrozumienie intelektualnych ograniczeń większości bez frustracji i zachowanie własnej niezależności umysłowej bez szukania zewnętrznej aprobaty. Wizja, która zbliża się bardzo do filozofii stoickiej. Marek Aureliusz, jeden z największych przedstawicieli stoicyzmu, napisał w swoich medytacjach: daj sobie prezent. Prezent obojętności wobec tego, co jest poza twoją kontrolą. Świat zawsze będzie pełen pustych rozrywek i rozmów bez głębi, ale do jednostki należy decyzja, ile z tego zasługuje na jej uwagę. Myśliciel nie musi całkowicie izolować się od społeczeństwa, ale nauczyć się wchodzić z nim w interakcję selektywnie, absorbując tylko to, co ma wartość i odrzucając to, co nie wnosi nic wartościowego. Pomimo swojej niechęci do społeczeństwa, Schopenhauer nie wierzył, że absolutna izolacja była rozwiązaniem. Rozumiał, że nawet wielcy myśliciele potrzebowali pewnego poziomu ludzkiego kontaktu, czy to do wymiany idei, czy tylko po to, by nie zanurzyć się w destrukcyjnej samotności. Istotne według niego było staranne wybieranie, z kim się łączyć i utrzymywanie tych więzi na minimalnym poziomie niezbędnym do zachowania zdrowia psychicznego w świecie. Ta filozofia pozostaje niesamowicie aktualna. W czasach mediów społecznościowych, dezinformacji i powierzchownych relacji, umiejętność filtrowania informacji i więzi stała się kluczową umiejętnością. Bycie inteligentnym to nie tylko rozumienie rzeczywistości, ale nauka, jak przez nią przejść bez gubienia się po drodze. Nauka Schopenhauera zachęca nas, aby przestać lamentować nad trudnością łączenia się z większością ludzi i postrzegać to jako znak intelektualnej wolności. Samotność, choć może wydawać się ciężarem, jest również przywilejem, szansą na zanurzenie się we własnych myślach, bez zewnętrznych rozproszeń. I teraz pozostaje pytanie, czy wolisz dostosować się do świata takim, jaki jest, czy zachować swoją intelektualną wolność, nawet jeśli oznacza to samotne wędrowanie? Jeśli dotarłeś aż tutaj, prawdopodobnie już zauważyłeś, że związek między inteligencją a izolacją nie jest zwykłym zbiegiem okoliczności, ale naturalną konsekwencją głębokiego myślenia. Schopenhauer pokazał, że wyjątkowe umysły mają tendencję do preferowania ciszy nad tłumem. Nie z arogancji, ale ponieważ widzą, jak bardzo więzi społeczne często opierają się na pozorach i powierzchowności. Im inteligentniejszy jest człowiek, tym bardziej skłonny do samotności. Ale czy to oznacza, że samotność jest jedyną możliwą drogą? Niekoniecznie. Prawdziwe pytanie leży w zmianie sposobu, w jaki postrzegamy izolację. Nie musi być rozumiana jako porzucenie, ale jako schronienie. Bycie samemu nie oznacza bycia zapomnianym. Oznacza posiadanie przestrzeni do myślenia, wzrastania i refleksji, wolnej od presji społecznego współistnienia. Być może to jest prawdziwy test inteligencji. Umieć zrównoważyć kontakt ze światem i wewnętrzne zanurzenie, mądrze wybierając, kiedy się łączyć, a kiedy wycofać. Schopenhauer oferuje klucz do tej wolności, ale to każdy z nas musi zdecydować, jak go używać. A jeśli przeczytałeś do końca, jest całkiem możliwe, że już poczułeś tę mieszankę wolności i samotności, którą tak dobrze opisał. Inteligencja może być bezpieczną przystanią, ale także więzieniem, prawda? Mimo to jest coś głęboko wyzwalającego w akceptacji, że nie każda cisza musi być przerwana i nie każda relacja jest warta wysiłku. Nawet jeśli droga jest samotna, nie jesteś naprawdę sam. Jak powiedziałby stary Artur, problem nigdy nie leżał w samotności. Prawdziwym problemem jest otaczanie się niewłaściwym towarzystwem. Pamiętam pewien raz, gdy po spędzeniu wielu godzin zatopiony w książce, rozmyślając nad czymś większym, zostałem przerwany błahym pytaniem. Jednym z tych, które gwałtownie wyciągają nas z powrotem na powierzchnię. To właśnie w tym momencie zrozumiałem coś ważnego. Poszukiwanie głębszych rozmów nie jest arogancją. Jest to życiowa konieczność. A jeśli kiedykolwiek tego doświadczyłeś, wiesz, jak to jest czuć, że mówisz w innym języku. Jakby twój umysł żeglował po oceanach, podczas gdy wszyscy wokół wydają się zadowoleni z zabawy na brzegu. Ale jest w tym dobra strona. Masz moc wyboru swojej ciszy, selekcjonowania tego, co absorbuje i z kim dzielisz się sobą. Teraz bądźmy szczerzy. Jeśli ten film obudził w tobie coś, niepokój, refleksję lub po prostu tę dobrą ciszę, która pojawia się, gdy rozpoznajemy siebie w idei, to już wiesz, co robić. Polub, zostaw swój komentarz i zasubskrybuj kanał. Lub po prostu możesz iść dalej,
wrócić do zwyczajnych rozmów i pozostawić tę ideę na razie w spokoju. Ale jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że szukasz czegoś głębszego. A jeśli ta treść cię poruszyła, następny film, który przygotowałem, może sięgnąć jeszcze głębiej. Tylko jedno ostrzeżenie, nie jest lekki, ale może zmienić sposób, w jaki postrzegasz wszystko wokół siebie.